Karol, to było starcie otwierające Galę XTB KSW 108, ale my mieliśmy wrażenie, jakby to był jakiś co-main event, albo może nawet main event, bo kiedy jeszcze byłeś na scenie, to już się podniosła taka wrzawa na trybunach, że tutaj po prostu wychodziła dzisiaj gwiazda. Z takim wsparciem chyba nie mogłeś dzisiaj po prostu przegrać. No kurwa, nie dało się, nie? Ja tu jestem dla was wszystkich. Dziękuję, że jesteście i że tak mogliśmy rozpocząć drogę w KSW. Dziękuję dowódcom za przybycie. Dziękuję wszystkim za przybycie. Wszystkim dziękuję wam, że tu jesteście. Kurde, dla mnie. Już nie będę przeklinał, bo nie wolno, nie wolno. Bardzo dobre podejście. To jeszcze szybko spójrzmy w te najważniejsze momenty walki, bo tu się działo mnóstwo. W pierwszej rundzie to uduszenie, które zapiął Stabach, tam było chyba niebezpiecznie. W drugiej twoja dominacja w parterze, no i w trzeciej ten piękny cios znalazłeś, który trafił na wątrobę i błyskawicznie wyłączył rywala. Nie wiedziałem, że może być tak niebezpiecznie. Jeszcze nigdy tak niebezpiecznie się nie poczułem w klatce. Dlatego wielkie proszę was o brawa dla Grzesia. Kawał serducha. Zapierdalamy już od tylu lat. Widzieliśmy się na zawodach. Wiedzieliśmy, że się spotkamy. Powiedzieliśmy to też na wywiadach. I wiedzieliśmy, że tu będziemy stawać. On nie chciał mi odpuścić. Do samego końca. Dziękuję. Ja też dziękuję. To jest początek pięknej drogi. Szanowni Państwo, wciąż niepokonany dzisiaj po raz pierwszy w KSW Karol Durszlewicz! I jeszcze tutaj podziękowania, uprzejmości, ale jestem już z Igorem na środku. Igor, czy ty pamiętasz twoje pierwsze słowa, jakie do mnie napisałeś, a potem powiedziałeś, jak wysłałem ci grafiki do ogłoszenia walki i powiedziałem witamy w KSW. Co ty wtedy powiedziałeś? Kurde, nie pamiętam. Powiedziałeś, panie Dominiku, obiecuję, że przez ostatnie miesiące pracowałem nad duszeniami. Dobra, to powiem tak, Dominik mi pocisnął trochę na Twitterze, że nie wie jak ja nie wykończyłem w ostatniej walce kończących. To się kurwa postarałem z trenerem Filipem i robiliśmy przez 12 tygodni same kończące. I to jest tego efekt. Ciężka praca. Zapierdzielam na to. Chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Mam 22 lata. Bardzo się cieszę, że wróciłem do siebie. Jesteście dla mnie wszystkim, pamiętajcie. Czułem was od początku. Mamo, nic mi nie jest. Tato, kocham cię. I do pana Marcina jedna rzecz. Nie musi pan robić tego programu Kanal Plus i dawać 100 000 komuś. Ja przyjmę i zrobię dobre show. Obiecuję. Tu już wszystko zostało powiedziane. Ma 22 lata. Zadebiutował w KSW i wygrał. Igor Włodarczyk! Wojtek, rozmawialiśmy przed tym starciem, czego ty się tu spodziewasz w klatce i mówiłeś, to będzie wojna, on będzie mocno szedł do przodu, będzie presja, będzie wyciągał ze mnie te wszystkie moje najmocniejsze, najbardziej wymagające elementy. Tak też w klatce było. No, co tu więcej powiedzieć, dokładnie tak było. Wiedziałem, że to jest mega mocny gościu, pójdzie ogniem od początku. Nawet próbował, wydaje mi się, wychwycić mi rękę do tego, czym mnie rzucił 5 lat temu i wylądowałem głową w macie. Także miałem flashbacki. Tak, pomszczona ta pierwsza walka, ta przegrana amatorska dawno temu, no ale czy ty się nie dziwiłeś też, że on nie pada, bo tych prawych, sierpowych to trafiłeś tutaj tyle, że myślę, że wiele innych osób nie wstałoby już nigdy. No co tu mogę powiedzieć, no jeszcze raz powtórzę, jak dobrym przeciwnikiem był i może kiedyś jeszcze będzie mój przeciwnik. Druga wygrana z rzędu, znów wojna, co dalej, na kogo teraz spoglądasz, z kim chciałbyś się spotkać w klatce? W ogóle na to nie patrzę bardziej na termin, wiem, że grudzień będzie mi pasował. Jestem w kontakcie z menadżerem, więc to on mi załatwia walki, ja je tylko podpisuję. Co mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że tym razem nie pozostawiłem wątpliwości co do moich umiejętności. Piękny rym na koniec, no i może do zobaczenia w grudniu w takim razie. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Wojtek Kazieczko. Dzień dobry, Dawid, witam z powrotem w Olsztynie. Witam was serdecznie, dziękuję, że przyszliście. Przepraszam, że tak nie za szczęśliwie, ale nie podobał mi się mój występ. Jestem bardzo krytyczny co do siebie. Mogłem, czy nie mogłem. Przeciwnik mi nie pozwolił, żebym pokazał lepszego siebie, choć dawałem sobie z siebie 110%. Zaowocowało to wygraną, ale takie życie sportowca. No, także... No.
Bardzo wyrównane starcie. My do końca nie byliśmy przekonani, na kogo sędziowie tutaj wskażą. Decyzja niejednogłośna. Jak ty czułeś przed tym werdyktem? Czy ta walka powinna pójść na twoją korzyść? Szczerze mówiąc nie wiedziałem. Sądziłem, że tak kurwa może pójść na jedną, na drugą stronę. No mówię, nie jestem zadowolony z mojego performance'u. Byłem na pewno lepiej, gdzieś tam się czułem w hotelu na rozgrzewce. Nie wiem. No ale wygraliśmy. Dziękuję wam za doping, bo naprawdę zadziałały cuda. Gdy miałem momenty, w których było naprawdę ciężko. Niezadowolony, ale zwycięski. To dzisiaj chyba najważniejsze. Szanowni Państwo, wciąż niepokonany tutaj i niepokonany w całej karierze MMA. Dawid Kuczmarski! Michal Martinek, congratulations. It's always, just better satisfaction when you win the fight in usual way. Yes, I'm very sad for the injury because I was feel great. My first round I won, targeting for second round and number 3 round. But this is pity and this is sport, and I will wait for Mateusz and we go rematch. If we be healthy and we won, for me this win, I don't care this win. I will wait for him. I respect him, and if he will be healthy and want to see me again, I will be here. So now you have a draw in the KSW organization, 3 wins, 3 losses. But regarding the first round, it was good round. You've been very active. The weight is good. The jab was very active. Just measuring the right way of your opponent. So I can see the progress. Thank you very much. But we have the match with Danilo Malanchuk. It was a little bit, pizda, right? And pozdrawiam Angos MMA, a Renders MMA Monster Gym. Bardzo dziękuję Paśka za Angos MMA, Andrea Renders, my head coach, Filip Miniowski, a pozdrawiam Wiktor Siebak Monster Gymu, tak. To poszliśmy w taki miksik tutaj języka angielskiego, czeskiego, polskiego. Oczywiście bardzo współczuję Mateuszowi tej kontuzji, bo zdaję sobie sprawę, jakie to jest ciężkie, jakie to jest trudne i rzecz jasna, jeśli federacja będzie miała takie życzenie, to chętnie da Mateuszowi Szefelowi rewanż. Ja go pochwaliłem dzisiaj za aktywny jab, za takie właściwe wymierzanie rywala. Powiedział tak, czułem się dobrze, zrzuciłem trochę na wadze, byłem do tej walki dobrze przygotowany, a poza tym walkę dedykuję oczywiście swojemu synkowi, bo wiemy, tata bije mocniej, zawsze. Tata bije mocniej, to zadni rękę, tak. Michal Martinek, dziękuję bardzo. Ze mną zwycięski dzisiaj Adrian Zieliński. Myślę, że przynajmniej podwójna satysfakcja, bo swoja ziemia, wspaniałe wsparcie, a do tego gdzieś ostatnio ta droga wojownika była trudna, a dzisiaj jest zwycięstwo przed czasem. No, droga wojownika jest trudna, ale ja cały czas się nie poddawałem, ciężko trenowałem i wiedziałem, że w końcu musi to wypalić i tak cieszę się, ale też taki lekki czuję niedosyt, bo krótko ta walka trwała. No ale taki jest sport, cieszę się, że wygrałem, cieszę się, że to tutaj całkiem to jest możliwe, że to moja ostatnia walka. Adrian mówi, że być może to jego ostatnia walka, zobaczymy, bo chyba trzeba w tej chwili odpocząć, zastanowić się i podjąć taką decyzję na spokojnie. Mówisz, że trwała być może za krótko, bo chciałeś się dłużej pobawić, ale myślę, że tak, to jest piekielnie niebezpieczny sport. Tutaj nie płaci się za nadgodziny. Oglądasz teraz te swoje łokcie, te ciosy z góry. One były wyliczone, ty miałeś świadomość, że one są wszystkie prawidłowe? Ja to się wiedziałem, się dopytywałem sędziego Besockiego, mówił, że centralny, że tu jeszcze przy uchu można, no tak tu się mi ułożył, tak tą głowę i mi się wydawało, że było czysto, bo też celowałem, ale no wiesz, to są emocje i fajnie, ogólnie to się cieszę. No po prostu zawsze się martwimy o wasze zdrowie, bo też wiemy, że tu jest po prostu z tyłu głowy czasami bardzo niebezpiecznie. Dla kogo dzisiaj dedykacja, jeśli chodzi o tę wygraną? No to dedykacja dla wszystkich, którzy tu przybyli kibicować mnie na żywo, przede wszystkim przed telewizorami, dla teamu, dla mojej dziewczyny. No super, cieszę się. To słuchaj, to może to jeszcze przemyślisz, że to nie była ostatnia walka. No wiesz, kurczę, ja mam zaraz 39 lat.
39 zawodowych walk stoczonych i nawet jeśli bym chciał, to mój organizm bardzo to odczuwa, ale ostatnim czasy nawiązałem współpracę z bardzo dobrym ortopedą, doktorem Mikulskim, który przyjmuje w rehabilitacja, ortopedia, reumatologia i to też teraz zależy od niego. No to właśnie, ja nie wiem co powiedzieć. Panie Janie, liczę na pana. Panie Janie, liczymy na pana, bo ja nie jestem gotowy, żeby dzisiaj dziękować Adrianowi za całą karierę. Gratuluję zwycięstwa. Ciesz się chwilą w swoim mieście. Adrian Zieliński. Proszę państwa, ze mną zwycięska Cicatoro Wiktoria Czyżewska. Natomiast zanim zaczniemy, to bardzo proszę raz jeszcze brawa dla obu zawodniczek, bo to się oglądało, bo do tanga trzeba zwykle dwojga, czasami dwie niezwykłe dziewczyny. Nie wiem od czego zacząć, bo to był powrót z zaświatów, to była rzeźnia, to był festiwal bólu, to po prostu było nieludzkie w tej pierwszej rundzie. Ja sama nie wiem, co mam powiedzieć. Chciałam tylko powiedzieć, że te przygotowania były pełne perturbacji. W maju złamałam sobie rękę. Skończyłam przygotowania i okazało się, że ręka jest złamana, także robiłam tak, żeby nikt nie wiedział, no to teraz już wiecie, że miałam złamaną rękę. Potem zmiana tych przeciwniczek. Ja się cieszę, że to była krwawa wojna i myślę, że wszystkim się podobało. Było dużo wymian stójkowych. Odrodziłam się trochę ze światów, ale Bianka dała naprawdę mocny tutaj koncert, szczególnie w pierwszej rundzie, ale to też pokazało mi, że mimo tych wszystkich perturbacji w życiu to mam charakter wojowniczki i nigdy się nie poddaję. Charakter niezwykły. My tutaj rozmawialiśmy z Wojtkiem Rysiewskim. Na pewno ta pierwsza runda będzie kandydować do rundy roku, jeśli chodzi o, myślę, nie tylko nasze MMA, bo to się po prostu fantastycznie oglądało. Czy był taki moment, nie wiem, nawet minimalnego zwątpienia w tej pierwszej rundzie, kiedy rzeczywiście była dynamiczna i bardzo precyzyjna zawodniczka z Brazylii? Walka ma 3 rundy. Wiedziałam, że tą pierwszą, nie wiem czy przegrałam, czy była wyrównana, ale raczej przegrałam. I ta druga była bliska bardzo skończenia, a w trzeciej w końcu użyłam swoich jakichś tam zapasów i kontroli z góry, także bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że moi trenerzy od jiu-jitsu są zadowoleni. Wiem, że jest dużo do przepracowania, ale na razie chcę po prostu odpocząć, bo mnie to naprawdę bardzo dużo kosztowało, bo każdy ode mnie wymaga nie wiadomo czego. Ja mam dopiero 21 lat, po prostu dawkujmy sobie to wszystko. Ja daję siebie 100% na każdej walce, ale nie możecie ode mnie, wymagać tego, że będę nokautowała po prostu w każdej walce, bo ja daję siebie 100 i jak po prostu to wchodzi, no to wchodzi, a jak nie, no to się bije 3 rundy. No i dzisiaj tak było, ale moim zdaniem to była walka roku w kobiecym MMA na pewno. Wiktoria, ja myślę, że trenerzy są nie tylko zadowoleni, oni są bardzo dumni i naprawdę nie zawsze musisz nokautować, żeby nas zadowolić, bo myślę, że gdybyś dzisiaj tutaj zachowała jednak więcej spokoju, tak w tej trzeciej rundzie, to po prostu by to było troszkę bezpieczniejsze dla zdrowia. Ale byłoby nudne, a nie chcemy tutaj nudy. No i co ja mam państwu powiedzieć? Ta dziewczyna po prostu taka jest, zwycięska. Cicatoro, Wiktoria Czyżewska. Proszę państwa, ze mną jest zwycięski dzisiaj The Giant, Marcin Wójcik, człowiek, który całe życie toczy piekielnie trudne walki, ale wie po co to robi. Walka życia? Myślę, że tak, zdecydowanie. No, rywal z najwyższej półki. Moja forma dzisiaj też naprawdę dobrze się czułem, także mam super skład dzisiaj w narożniku. Wszystkim dziękuję serdecznie. Świetne przygotowania, także muszę też trenera Harczyka oczywiście wspomnieć i podziękować. No, super robota, świetnie się czułem i tego efekty przyszły. Powiem ci, to są dla człowieka zawsze piękne chwile, kiedy jest underdogiem, bo umówmy się, że faworytem tutaj na papierze i to sporym był Ibrahim Czużygajew, ale dzisiaj w tobie zgadzało się wszystko. Odwaga, spokojne oko, zimna krew, a do tego też, powiedziałbym, bardzo wysoki, wyrównany poziom wszystkich płaszczyzn. Tak, no zgadza się. Szczerze, najbardziej się cieszę z tego, że te bomby w stójce też wytrzymałem i też poszedłem na wymianę, bo nie ukrywam, 3 ostatnie pojedynki, 3 knockdowny, nie wszystkie walki przegrane, ale ta głowa gdzieś tam była naruszona. Tylko i wyłącznie to miałem z tyłu głowy, ale ta wojna utwierdziła mnie z tym, że jestem w dobrym miejscu i ciśniemy dalej. Tak, bo patrząc na ten boks Ibrahima, to są bardzo szybkie ciosy i ciosy przede wszystkim celne, bardzo wąsko składane. Nie jest łatwo przed tym uciekać.
nie jest łatwo i kilka razy się o tym przekonałem. Także, no mówię, tym bardziej się cieszę, że z tą moją odpornością wszystko ok. Tym bardziej, że moje ciosy też ważyły, bo 2 razy Ibrahim zatańczył, więc naprawdę fajnie. To teraz co? Patrzysz najpierw w stronę gwiazd, a potem w stronę Martina i Wojka, czy odwrotnie? Kurczę, wszystko naraz, jakbym miał 2 pary oczu, to bym gdzieś to przekierował wszystko, ale no, ja tydzień, 2 może odpoczynku, żeby tą głowę zresetować, nie chcę myśleć o tym, co dalej. Tak zawsze mam, bo wtedy nabieram takiej chęci i te negocjacje też są lepsze i wszystko we mnie się budzi na nowo, więc tak, zrobimy tym razem tak samo. I swoją drogą, duma dzisiaj z tego występu. Panie i panowie, zwycięski The Giant, Marcin Wójcik. To jeszcze mamy, chodź tutaj do środka, jeśli możesz, pomożesz w tłumaczeniu. Ibrahim Czużygajew jest też z nami. Jak wyglądał ten pojedynek jego oczami? Czy zaskoczyła go dzisiaj forma, dyspozycja Marcina? طبعا عليك خينا مو جيروني طبعا سستاني مو يرا كويدو عطوني عليك Добрый вечер, Сюрдик Хыматер. Ассаламу алейкум. Ну, халхар. Тахана. Солет сайлет вещун кашчы. Ахани ахаталет. السنة دوازن دو элче. Солет это хадзер церперники цайни. Целет уже шишгайер. Так. Подряд шилайгерер. Так, моин махары. Дух. Перетрудиться, дух. Так, он тело. Ну, соцсети ни в коем случае. И вчера я еще то ушел. No to co, kotletki ciu i szygłocznie doksa. Dzisiaj ewidentnie jakoś ta rdza była widoczna u mnie, że czułem, że nie robię tego, co powinien robić. Tak jak zawsze walczę. Dzisiaj zwyciężył, był lepszy dzisiaj. Miał dłuższą przerwę i czuł, że to nie jest to, bo był już po 2 obozach. To nie jest żadne tłumaczenie. Przyjmuję tą porażkę, ale obiecuję, że było to ostatnia walka przegrana tutaj i on następnym razem da się wszystko tak, żeby jednak cały czas wygrywać. Ale troszkę się ten scenariusz w tej chwili dla Ibrahima poplątał, bo w zasadzie to było zaplanowane, żeby jesienią zmierzył się z Rafałem Haratykiem. Ja nie mogę wykluczyć takiej walki, natomiast no, prawdopodobnie będzie potrzebował teraz pojedynku na odbudowę. Тахана, Латвия шмули Харатик цани, это как бы получается Тахана отсюнс тюлцетюла отсюнс, ахин цабой по-любому я езарю, ахейчун цани, тахтуни аля своя хатан. Ну, из Мадари, из Риги, собственно, Латвии швор. Так, зюха шодва уже суснет садыр. Так, суны, иш еши худалыч. Нахин, интересно, гять алхит. Zundele okoshi eles rajushi revanşlugi. Okuntan yuhalet. Wokuntlat mettegert. Okuna dikdez lertun shod eshe. Khuzla srazolat izliftat. Тем более сошишо дарлатес. Да, сошиншерен духом дейны. Да, ханта продышаться дыны. Юхатер и шогу однозначно. Яр ищен чултяха. Вож дикмет волхае как раз. Юхшер в начале латego хлощи. Эш не саде алхицун. On mówi, że miał walkę z Haratykiem, miało to przygotowanie jedne, później drugie, ta przerwa i mówi, że jakby od razu po walce Wójcik obiecał mu rewanż. Proponuje, żeby, oczywiście on chce wygrać i będzie dążył do tego, żeby wygrywać kolejne walki, ale zrobić rewanż i wtedy Haratyk się wyleczy, a ten, który wygra rewanż, zwierzy się z Haratykiem. No to nakreślił tutaj nam scenariusz Ibrahim Czużygajew. Zobaczymy, jakie będą decyzje Marcina, jakie będą decyzje federacji. Ibrahim Czużygajew. Słuchajcie, raz jeszcze brawa do obu zawodników, bo dali nam naprawdę kawał pięknego MMA na bardzo wysokim poziomie. Lew był dzisiaj groźny, nie tylko ryczał, tylko też nokautował. Adam Soldajew, dobry wieczór. Dzień dobry, Olsztyn! To było dla was. Mam nadzieję, że ta akcja poprawiła tą sytuację, którą miałem, zniechębienie z wagą, za co przepraszam organizację i zawodnika Leo i brother. Byłeś troszkę za ciężki,
ale ten cios też był piekielnie ciężki. Powiedziałbym tak, następowało przez te 3 minuty takie badanie, namierzanie, przygotowywanie tej akcji, a potem ten charakterystyczny taki prawy overhand nad lewą ręką w stylu największych mistrzów pięściarstwa. Wiesz co, tego się spodziewaliśmy. To był cały plan, game plan. Dzisiaj mówili, ja dzisiaj słuchałem, więc to zasługa narożnika. Usłyszałem, miałem się nie spieszyć, wszystko widziałem idealnie. Ja się tak dobrze czułem w tej klatce. Czułem się jak w domu, można powiedzieć. Usłyszałem od Anzora, poczekaj, wyrzuć 2 przednie, z góry zakończ. I zakończyłem. Dziękuję. Powiedziałeś po walce, tam przyklękając w okolicach dyrektora sportowego, dzień dobry i chcę listopada. Chcę walki w listopadzie. Jak chcesz walki w listopadzie, to myślę, że to dla polskiego MMA musi się zmaterializować. Pozwól, że zaproszę do nas tutaj do klatki księcia, jego wysokość, księcia Radomia. Jest Patryk Kaczmarczyk i kochani, to się po prostu musi wydarzyć. Musi. Ja akurat miałem powiedzieć, z racji tego, że słyszałem, Wojsław mówił, że walka o pas odpada, bo wagę nie zrobił, to chciałem zaproponować listopad. Wiedziałem, że tu będzie siedział Patryk, to jest wyśmienity zawodnik, bardzo fajny stójkowicz. Myślę, że dzisiaj udowodniłem, że ja też jestem taki, więc myślę, że ta bitwa jest potrzebna Polsce. I myślę, że ona już miała tutaj właśnie być, ale przełóżmy to na listopad. Podobał się knockout? Bardzo się podobał i nie mogę się doczekać, jak będę... Ciosy? Czekam. Nie będę uciekał blisko siatki, na pewno. Do zobaczenia na środku. Czyli rozumiem, że propozycja przyjęta na listopad 2025 roku. Nawet znam datę, żebyście dobrze wyliczyli wagę i żeby wszyscy zrobili kilogramy. 15 listopada. Woju, szykuj chociażby interima. No fajnie by było. Aczkolwiek z tą wagą wiesz jak jest. No ty też lubisz trochę podjeść. No zobacz, ulaniec jak nie wiem co. Słuchajcie, ja wiem, że jest miło, sympatycznie, ale czas na pierwszy face to face. Patryk Kaczmarczyk, Adam Soldajew. To się wydarzy podczas XTB KSW 15 listopada. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze zawsze zwycięzca ma to ostatnie słowo. Adam Soldajew, bardzo proszę. Ja lubię ten mikrofon brać, więc przepraszam cię bardzo. Chciałbym tutaj zaprosić mojego starszego brata, Mameda, dzięki któremu się okazałem w tym sporcie. Chodź, Mamed. Chodź. Słuchajcie, jesteśmy w jego mieście, to jest jego impreza i myślę, że jego 2 braci walczyło w walce wieczoru, więc wydaje mi się, że to troszeczkę tak jest spełnienie twoich marzeń zawalczenia w Olsztynie. Może nie ty, ale my zawalczyliśmy. Niestety Ibrahim przegrał, ale umadać, łomało brat, dunieną sztuch. Co chcesz powiedzieć w ogóle? Coś chcesz powiedzieć? Na wywiadu mnie to zawołałeś? Ja się cieszę, że nie cieszę, że mi się nie udało zawalczyć, ale cieszę się bardzo, że jest KSW w Olsztynie i że walczą znakomici zawodnicy i też moi bracia. Dają takie piękne walki. Dziękuję wszystkim. Do następnego. Dziękuję. Adam Soldajew.